tak sobie pomyślałem, że zanim ten mój van się całkiem zmieni w bagno, bo z każdym dniem jest coraz gorzej w sensie czystości, to może jeszcze nagram krótki odcineczek na jego temat, póki jest jeszcze taki na świeżo. Trochę opowiem o tym, co mam tutaj zrobione i jak sobie w nim żyję. Aktualnie jestem na Sardynii, jest listopad, troszkę chłodno już jest, ale to nadal jest taki klimat jak wiosna w Polsce. No więc tak, zaczniemy sobie od bazy. Mamy tutaj, jak tu obrócić obiekty? Dobre pytanie. Z bazą jest poczciwy Volkswagen T4. Całego pomalowałem kobrą, zrobiłem wszystkie te mechaniczne tematy jak należało. Hamulce, opony, felgi, wiadomo, też troszkę w silniku posprzątałem. Mogę się pochwalić. Tutaj widać wszystkie te wężyki od podciśnienia wymienione. Dołożyłem klimę, bo niestety nie było. Oryginalną klimatyzację zamontowałem. No i jeśli chodzi o bazę, to w zasadzie tak to się prezentuje. Na górze mamy jeszcze panel solarny 400 W, a z tyłu dorobiłem sobie taki bagażniczek na hulajnogę zapinany na kłódkę, także mogę sobie ze sobą wozić hulajkę i nie spada i nie zajmuje miejsca w środku. Oczywiście szacunek dla barw to podstawa. Także tak. Co w środeczku? To może z wejściem do środeczka zrobię osobny filmik. Celem w ogóle wszystkich tutaj rozwiązań w środku było dostosowanie kampera do surfingu, kitesurfingu, więc pod tym kątem głównie stawiałem na wszystkie rozwiązania, a jakichś tam większych wygód, jak powiedzmy w takich prawdziwych kamperach, no to nie chciałem osiągnąć. Z elementów samochodu jeszcze, no to dołożyłem fotele z Volkswagena Charana, bo chciałem mieć obracane, a wiadomo jakie są ceny obracanych foteli do T4. Także teraz mogę sobie po prostu taki fotelik jeden obrócić i nie ma dzięki temu problemu z miejscem, można sobie gdzieś usiąść. Z mechanicznych rzeczy co tu jeszcze? No fajne audio mam zrobione, tutaj jest schowany wzmacniacz, tam jest schowany subwoofer. Niewiele znam samochodów, które tak ładnie grają jak ten. Oprócz tego co jeszcze? Jest dołożony dodatkowy przewód do akumulatorów, które się znajdują tutaj pod tą szafeczką lodówkową. No i oczywiście akumulatory ładują się z silnika, gdy silnik pracuje. No, a jak już jesteśmy przy tej lodówkowej części, to tutaj mam zabudowane tak naprawdę większość ważnych rzeczy z tego samochodu. Czyli tak, mamy lodóweczkę, tak, mamy tutaj ukryte jest Webasto pod spodem, pod lodóweczką, chińskie oczywiście. Trochę przesadziłem z mocą, bo 8 kW to trzeba wyłączać, bo się robi sauna. Może zmienię na mniejsze w przyszłości. No tutaj stoliczek rozkładany, jak chcę sobie coś zjeść, czy na kąpie coś odpalić, to spokojnie mogę sobie z niego skorzystać. Czy go złożę jedną ręką? Udało się. Dobra. No tutaj takie prowizoryczne rozwiązanie, żeby nie trząsł się w czasie jazdy, bo to jednak troszkę się tłukło. Będę musiał jeszcze jakiś patent z magnesem zastosować albo coś podobnego. No oprócz tego tutaj powiedzmy w tym centrum dowodzenia mamy jeszcze gniazdka na 220, które wychodzą z tego sterownika MPPT solarnego. Także mogę sobie podpiąć tutaj
dwa urządzenia na 220V. Tam hulajnogę sobie ładuję z tego laptopa. Oprócz tego takie sprytne urządzonko tutaj zainstalowałem. Taki regulator, który pozwala mi włączyć lodówkę i nie rozładowuje mi on akumulatora. Po prostu chroni przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora. Lodówka włącza się tylko wtedy, gdy mamy nadmiar prądu, że tak powiem. No tu wiadomo, przełączniczki oczywiście. Większość jeszcze nie jest do niczego podłączona. Ładowarka, tutaj się lodóweczkę włącza, tu Webasto się rozłącza. Sterownik do Webasto mam tutaj przy łóżku. Także mogę sobie stąd, jak śpię, w czasie odpoczynku po prostu wyłączać i włączać w zależności od tego, czy mi ciepło, czy gorąco. Tu w tej okolicy jeszcze jest lampeczka nocna, która robi klimat. Moskitiera, taka po prostu krawcowa mi uszyła taką moskitierę, która mi pozwala odsunąć sobie to okno przesuwane i żaden komar mi tu nie wlatuje. No, może nie jest to najbezpieczniejsze rozwiązanie, ale jeszcze się nie spotkałem z jakimiś incydentami typu kradzieże czy napady, więc ufam dalej, że tak pozostanie. Zasłonki, najprostszy patent, będę musiał jeszcze nad tym popracować, no po prostu dwa sznurki i kawałek materiału, ale być może jakieś flizy tutaj zamontuję. Pod tą lodówką się znajdują jeszcze 3 akumulatory dodatkowe AGM, 300 Ah mam łącznie, zładowane z solara i z silnika, także na razie spokojnie starcza. No ale jakby na wypadek jakiejś awarii mam zawsze ze sobą kable rozruchowe i mogę, jeżeli by mi się rozładował główny akumulator w aucie, to mogę sam od siebie, że tak powiem, odpalić silnik. Tak, dalej mamy tutaj na tej ścianie stojaczek na deskę, taki naścienny, żeby nie zajmowała miejsca. A tu mój telewizor mi odpadł. Tak, to służy jako telewizor. Uchwyt na telefon. Jak sobie leżę, to mogę sobie wpiąć telefon i oglądać jakieś YouTube czy inne. I właśnie mam trochę problem, bo mi odpada cały czas. Będę musiał coś nad tym pomyśleć. Niektóre rzeczy to wychodzą w praniu w tych kamperach. Tak, co tu mamy, jeśli chodzi o łóżeczko? Łóżeczko jest przechowalnią sprzętu kajtowego głównie. Jest otwierane tak do góry. Tutaj latawce, pianki, takie rzeczy. Jest też możliwość jego rozłożenia. Po prostu jest rozsuwane wtedy na... Nie będę tego robił, ale o to mniej więcej chodzi, że rozsuwa się tutaj na całą szerokość spania i wtedy mam powiedzmy 120 cm szerokości. Chociaż mi wystarcza spokojnie ten materac węższy, więc rzadko to robię. Pod łóżkiem jest jeszcze oczywiście awaryjna toaleta turystyczna, która sobie tak wyjeżdża. Nie korzystam z niej za często, tylko w ostateczności, ale jednak dobrze mieć jakiś backup na wypadek nagłego ataku krakena. Co tutaj jeszcze mamy? Tu mamy szafeczkę kuchenną. Tu najtańsze takie uchwyty sobie zamówiłem z tego, w sensie kupiłem w Brico po prostu za 15 zł. One są pod tym kątem fajne, że po prostu można je zdejmować i wieszać z powrotem w prosty sposób, jak jest potrzeba, to można. W tej szafeczce kuchennej mamy zbiornik na wodę ukryty ze wskaźnikiem poziomu. No i tutaj się podłącza węża, jeżeli trzeba gdzieś ze źródła czerpania wody. Mam po prostu kawałek węża, podpinam do kranu i napełniam sobie przy jakiejś fontannie. Zlewik najprostszy z pojemnika, jak na sałatki do kebaba. Wyciąłem po prostu dziurkę, dołożyłem syfonik i tam za 30 zł mam zlewik, nie przepłacałem za kamperowe. Słuchawka bidetowa, tam w środku w tym zbiorniku jest pompka, więc
naciskam sobie przycisk i mogę wodę lać. Nie mam żadnego zbiornika na odpad, no bo głównie tutaj czystą wodę czystą wodę spuszczam, także jak jestem na jakichś placach nieutwardzonych, to spokojnie korzystam z tego. Jest opcja dolewania wody też tutaj, taka awaryjna, jakby tam nie było węża czy coś, to po prostu wkładam sobie lejek tutaj i dolewam do zbiornika wodę. Światełko takie delikatne, ambientowe, żeby sobie w nocy mieć fajny klimacik, jak się siedzi. No i jako przykrywka do zlewu jest też taka deska do krojenia. Tak to wymyśliłam, żeby jednocześnie mieć deskę i przykrywkę i tam coś sobie móc schować. Stojaczek na sztućce, taki przykręcony, także on sobie tu nie lata w czasie jazdy, nie muszę z tym nic robić. Kuchenka gazowa, tutaj też spięta na gumie na czas jazdy, bo no jednak tłukła się. Mimo tego, że zastosowałem różne rozwiązania, które miały temu zapobiec, to wydawała dźwięki, a nie lubię jak coś mi się tłucze w czasie jazdy. Kucheneczka, tam za tapetą jest ukryty magnesik, także jak sobie podniosę, to mi się ta blacha trzyma na miejscu. No a tu pod spodem jest ukryta butla, jakiś tam szpej typu suszarka na pranie, rum Kapitan Morgan i takie tam podstawowe towary. Tu dalej jest po prostu taka półeczka otwarta na jakieś takie pierwszej potrzeby rzeczy, jakieś ciastka, jakieś książki, niestety. No i zamykana szafa tutaj na kilka ciuchów. Za wielu ich nie potrzebuję, ale coś tam mam rzucone. No i jeszcze nad zlewem jest też jedna szafeczka, tam też jakieś takie szpargały pierwszej potrzeby do gotowania. No i w sumie tak to wygląda. Na razie wszystko się sprawdza, niczego bym nie dołożył więcej w tym kamperku. Najważniejsze, że mogę sobie ten prysznic po prostu odczepić, wziąć do ręki, opłukać się z piasku czy coś jak trzeba, jak wracam z pływania. Powiesić piankę. Tutaj mam taki haczyk nad drzwiami dorobiony. Pianka sobie ocieka elegancko na ten podest, także w środku nie jest mokro. No, Webasto się super sprawdza, solar ładuje. Samochód na trasie 8 litrów spala i wszędzie można wjechać. To jest plus, że te wszystkie bariery na parkingach mnie nie powstrzymują. Także tak to wygląda. Także nie wiem, sorry, że tak trochę chaotycznie. Pierwszy raz w ogóle w życiu nagrywam cokolwiek w takiej formie, że ma się gdzieś znaleźć. Także pozdrawiam i może gdzieś do zobaczenia na trasie. Jeśli macie jakieś sugestie, podpowiedzi, chętnie się też czegoś dowiem i chętnie się podzielę, jeśli Was interesują jakieś szczegóły dalsze tych rozwiązań. Także pozdrawiam serdecznie. Jeszcze widoczek na koniec. No i do zobaczenia.